Tegoroczne wydarzenie odbywa się pod hasłem Czyńmy pokój. Betlejemskie Światło Pokoju dzięki harcerzom Związku Harcerstwa Polskiego gości dziś w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Pragnę powitać gospodarza dzisiejszej uroczystości, prezesa Rady Ministrów pana Donalda Tuska. Witam wicepremiera ministra obrony narodowej, pana Władysława Kosiniaka-Kamysza. Witam wicepremiera ministra cyfryzacji, pana Krzysztofa Gawkowskiego. Witam także członków Rady Ministrów oraz inne zaproszone osoby. Szczególnie witam naszych wyjątkowych gości, naczelniczkę Związku Harcerstwa Polskiego panią harcmistrz Martynę Kowacką wraz z harcerzami oraz zespół wokalno-instrumentalny. Witam również zespół wokalno-instrumentalny Chorągwi Stołecznej Związku Harcerstwa Polskiego. Bardzo nam miło w związku z państwa obecnością. Proszę teraz uprzejmie o zabranie głosu naczelniczkę Związku Harcerstwa Polskiego, panią harcmistrz Martynę Kowacką i przekazanie panu premierowi lampionu z betlejemskim światłem pokoju. Czyńmy pokój. Po raz kolejny ruszyła wielka sztafeta z Betlejem, które przez wiele lat było centrum napięć politycznych, a również teraz na Bliskim Wschodzie trwa wojna. Tym bardziej cieszymy się, że ten symbol pokoju i braterstwa wyruszył w tą wielką podróż. Czyńmy pokój. Z tym hasłem przekazujemy w tym roku betlejemskie światło pokoju. Harcerki i harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego chcą tym zachęcić nas wszystkich do tego, aby na chwilę się zatrzymać i zastanowić się nad tym, czym tak naprawdę jest pokój, bo to nie tylko brak wojen, którego nam szczególnie teraz tak bardzo brakuje, ale także taki pokój wewnętrzny w nas, którego też nam właśnie często brakuje w tym pędzie codziennego życia. I właśnie z tym przesłaniem, z tymi życzeniami, żeby znaleźć ten czas na zatrzymanie się, przekazujemy to betlejemskie światło pokoju na ręce pana premiera. Bardzo dziękuję pani harcmistrz. Panie premierze, proszę również o złożenie podpisu na okolicznościowej bombce betlejemskiego światła pokoju. Szanowni Państwo, warto również wspomnieć, że podpisana przez pana premiera bombka zostanie przekazana do Muzeum Harcerstwa. Proszę o zabranie głosu prezesa Rady Ministrów, pana Donalda Tuska. Moi kochani, to jest naprawdę bardzo wzruszający i taki wiele mówiący zbieg okoliczności, że pierwsze posiedzenie nowego rządu poprzedzone jest tą tradycyjną, ale zawsze bardzo wzruszającą uroczystością. Macie rację, dzisiaj to słowo pokój wyraża pragnienie wszystkich na ziemi, a tu w Polsce chyba szczególnie mocno, w tym wymiarze też wewnętrznym. Niestety znowu świat wie, co to jest wojna. Też w pobliżu świętych dla nas miejsc, ale słowa o tym, że potrzebujemy tego wewnętrznego pokoju, czyli pokoju w każdym z nas, w każdej z nas, ale też w naszych domach, w naszej ojczyźnie. Takiego wygaszenia złych emocji będą mottem dla nas dzisiaj i przez wszystkie te miesiące i być może lata, kiedy przyjdzie nam odpowiadać za losy ojczyzny. Bardzo wam dziękuję, bo być może dzięki temu ogniu i dzięki waszej obecności to pragnienie i te słowa o potrzebie pokoju i potrzebie wzajemnego zrozumienia może dotrą do nas wszystkich, też do naszych serc, tych, którzy rządzą, tych, którzy oczekują od władzy dobrych dzieł, dobrych rzeczy i może skuteczniej niż słowa polityków oddziałują na rzeczywistość. I będę pamiętał wieczór wigilijny i mam nadzieję,
w każdym polskim domu wszyscy będą w stanie pomyśleć o tym, że pokój, szczęście, radość, miłość będą nam towarzyszyć nie tylko w Wigilię, nie tylko w święta, ale też przez kolejne dni i lata. Jeszcze raz Wam serdecznie dziękuję. Ten płomień tutaj będzie bezpieczny. Nie widziałem nigdzie gaśnicy ani posła Brauna, więc chyba wszystko będzie w najlepszym porządku. Jestem taki trochę stremowany, bo rzeczywiście po tylu latach znowu uczestniczę w takim poruszającym momencie. Bardzo Wam jeszcze raz za to serdecznie dziękuję. Dziękuję, Wy panie też premierze. dziękujecie, prawda? Można klaskać, tak.